Cześć, cześć, witajcie, z tej strony Anika. W dzisiejszym filmiku chciałabym Wam pokazać, jak zrobić sobie samemu świąteczne bombki na choinkę. Tak jak widzicie, u mnie już tutaj jest kilka gotowych. Ja co roku tworzę właśnie sobie takie ozdóbki. Uważam, że są bardzo piękne, zwłaszcza dlatego, że robimy je sami. I ja bym Wam dzisiaj chciała pokazać, jak właśnie sobie zrobić takie bombeczki, a one naprawdę można modyfikować, tak jak widzicie, doczepiać kokardki, bądź różne takie ozdóbki, bądź po prostu same kokardeczki i tak naprawdę, jak tylko uważacie, jak chcecie, możecie modyfikować sobie te bombki, jak Wam się podoba. Ja dzisiaj skupiłam się, słuchajcie, na dwóch wzorkach, właśnie tak jak tutaj widzicie, pierwszy i drugi. Pierwszy to jest taki właśnie dookoła ślimaczek, tu mam dwie takie bombeczki, w ten sposób biegnie wzór. On jest bardzo fajny, ponieważ, no tak jak widzicie, tutaj tak naprawdę nie widać w ogóle zmniejszań, ślicznie wygląda na choince, po prostu idealna bombeczka. Natomiast drugi wzorek to są tradycyjne właśnie półsłupki, też robione dookoła i tutaj postanowiłam wykończyć je tutaj takim troszeczkę workowatym kształtem, żeby nadać taki charakter też troszeczkę prezentów i tu możemy je właśnie fajnie dekorować, zaczepiając przeróżne kokardeczki czy też włóczki. Wzórki są bardzo proste. W trakcie robienia filmiku mówię, z czego by można zrobić te bombki. Ja mam tak naprawdę bardzo dużo różnych włóczek i zawsze używam sobie dowolnych. Natomiast w dalszej części filmiku pokażę Wam właśnie dokładnie, jak użyć jakiej grubości i szydełkiem jakim. Ja będę pracowała tutaj na szydełku 3,5 mm. Do środka oczywiście można włożyć bombkę styropianową. Ja mam taką bombeczkę, później Wam powiem, jaki to jest wymiar. Natomiast jeżeli nie macie takiej bombeczki styropianowej, można również pokusić się o wypchanie puchem. Czemu nie? Tak naprawdę ozdóbki są świetne, bo są przede wszystkim też niedrogie. Włóczka zakupimy kilka i możemy zrobić naprawdę dużo przefajnych takich bombeczek. Także jeżeli Wam się podobają takie bombeczki, to zapraszam na dalszą część filmiku. Na początek pokażę Wam, jak zrobić taką bombkę ze zwykłych półsłupków. To są właśnie te dwie bombeczki, z tym, że właśnie one mają różne włóczki użyte i chciałabym Wam pokazać, z czego ja będę robić, ponieważ dzisiaj mam etykietki, więc mogę Wam pokazać, ale oczywiście tych włóczek takich świecących jest naprawdę masa, przeróżnych. Teraz mamy dostęp do różnych włóczek, różnych sklepów, więc jeżeli akurat nie macie tych, to oczywiście możecie sobie użyć dowolnych. Ja głównie zakupuję czasami też w takim sklepie Teddy, tam można znaleźć dużo fajnych takich włóczek właśnie świątecznych, ale nie tylko, bo tak jak mówię, tych świecących włóczek dzisiaj na naszym rynku jest mnóstwo. Słuchajcie, jeśli chodzi o te bombeczki, to ja łączę ze sobą dwie włóczki, żeby ta bombka była taka bardziej puszysta, żeby gdzieś mi tam nie prześwitywał ten styropian i głównie będę bazowała tutaj na tej włóczce takiej właśnie świecącej. Nie wiem, czy widać te pobłyskujące tutaj niteczki. To jest firma Nako Lame Fine. Ale wiem, że takich firm robiących właśnie błyszczące włóczki jest o wiele więcej. Nie wiem, czy nawet Yarn Art Gold nie ma takiej włóczki. Oczywiście używajcie dowolnej, jakiej macie. Ja tylko pokazuję w dzisiejszym filmiku, czego ja użyłam, bo mam etykietkę. I również uwielbiam te włóczki tutaj. Też mam taką etykietę Yarn Art Christmas. To jest włóczka typowo właśnie, uważam, że na te świąteczne ozdoby i ona występuje w przeróżnej kolorystyce. Jak widzicie, mam tutaj złotą, mam nawet, słuchajcie, srebrną i gdzieś miałam nawet czarną, ale wiem, że tych kolorów jest więcej, są również czerwone, zielone i można naprawdę dowolnie porobić sobie fajne bombki. I tak jak mówiłam, będę łączyła dwie, dlatego że sama ta pojedyncza mogłaby być za cienka. Chyba że połączyć dwie takie, oczywiście można jak najbardziej, natomiast z pojedynczej to będzie za cienkie, ponieważ ja będę raczej robiła takie większe bombki na szydełku 3,5 mm i nie chcę, żeby właśnie mi prześwitywały żadne tutaj te styropianiki, więc po prostu im grubsza włóczka, tym lepsza i też szybciej się robi. I ja właściwie będę łączyła sobie z dowolną włóczką. Tutaj mam jakąkolwiek włóczkę, już tutaj nie mam etykiety, bo to jest to zwykła włóczka, nie wiem, czy to jest akryl, chyba tak. I właśnie w połączeniu z tymi błyszczącymi włóczkami po prostu te bombki świetnie wyglądają, one się świecą. Ja w zeszłym roku miałam naprawdę choinkę tylko w takich bombkach. No i oczywiście część już porozdawałam, więc muszę sobie porobić nowe. Także zapraszam Was na filmik. W pierwszej części zrobimy z półsłupków bombkę, a w drugiej części pokażę Wam, jak zrobić sobie właśnie taką bombkę metodą ślimakową. No to zaczynamy. Bombkę zaczniemy od zrobienia sobie magicznego kółeczka. Ja tym razem robię złotą tutaj Yarn on Christmas i tą poświecającą białą. Zobaczę, jak to będzie wyglądało, no i Wy też również zobaczycie, jak ta bombka wyjdzie. Słuchajcie, nie wiem, czy mówiłam, ale moja bombka to jest taka wysokość tutaj
8 cm. To jest taka ósemeczka. Jeśli chodzi o obwód, tutaj to jest 25 cm. Nie wiem, jakie macie bombki styropianowe, ale ten wzór bardzo łatwo modyfikować. Powiem Wam, w którym momencie. Tak naprawdę ja też staram się robić bardziej taką ciasną ten sweterek na tą bombkę, bo wiadomo, im ciaśniejsza i bardziej ją naciągniemy, ten bombka będzie miała taki okrągły kształt, więc jeżeli macie większą lub mniejszą, to powiem Wam po prostu, w którym momencie zrobić mniej tych oczek, lub też po prostu dostosujcie sobie do własnej wielkości styropianu. I też zależy w zasadzie, jakich włóczek używacie, ale mówię, jest to na tyle takie uniwersalne, że nawet da się to po prostu dostosować. Słuchajcie, robimy sobie magiczne kółeczko, czyli tak, tutaj trzymam sobie końcówkę moich włóczek, owijam sobie na 2 paluszki w ten sposób moją włóczkę, przekładam sobie tu szydełko, zabieram sobie tutaj to, teraz przytrzymuję sobie tutaj tym paluszkiem, żeby mi się nie ruszało nigdzie, w ten sposób i zrobię sobie tutaj oczko, zabezpieczając, żeby mi się już nic nie poruszyło. Teraz można sobie wyprostować tutaj te włóczki, żeby były proste. Jeżeli dobrze nam wyszło kółeczko, to ono się tutaj będzie ruszać, można je powiększać, zmniejszać. I wtedy wiadomo, że mamy magiczne kółeczko dobrze zrobione. W tym magicznym kółeczku zrobimy sobie 10 półsłupków, czyli w ten sposób, pod spód. To będzie pierwsze, raz, 2, 3, 4, 5 i mam już zrobione 10 półsłupeczków. Następnie właśnie ściągamy sobie mocno tutaj to kółeczko, żeby nam powstało, tą niteczkę tutaj, żeby nam właśnie powstało kółeczko, czyli tak mocno ściągamy. Tutaj przy tej włóczce złotej ona może nam troszeczkę tutaj przeszkadzać w ściągnięciu, ale to się uda. Następnie musimy połączyć ze sobą to kółeczko, czyli w 10 oczku, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tutaj jest u mnie 10 oczko. Wbijamy się, przekładamy włóczkę i przekładamy przez tą pętelę. Następnie przyda nam się jakiś znacznik. Ja lubię sobie znaczać włóczką. Jeżeli Wy nie lubicie, to po prostu zaznaczajcie sobie zawsze oczko te, które skończyliście, czyli wbijajcie się tutaj markerem w to miejsce, bo to będzie oznaczało, że musimy po prostu również przerobić jeszcze to ostatnie oczko. Ja natomiast lubię sobie po prostu przykładać włóczkę, jest mi tutaj wygodnie, czyli w ten sposób sobie układam. I wiem, że do tego momentu muszę dojść. Mam 10 półsłupków, następnie będę podwajała, czyli w każdym półsłupku zrobię po 2 półsłupki, czyli wbijam się w pierwsze dostępne oczko. Tutaj jest takie oczko łączeniowe. Ktoś, kto pierwszy raz robi, może się pomylić, ale tutaj przy łączeniowym oczku nie robimy nic. Muszą być po prostu pełne oczka, czyli to jest moje pierwsze pełne oczko i tutaj przerabiam sobie 2 półsłupki. W ten sposób w jednym 2. I w kolejnym również 2. Mieliśmy 10 półsłupków, czyli po przerobieniu podwójnie każdego oczka powinniśmy mieć 20 półsłupków. W ten sposób cały czas dookoła. I mam przerobione już 20 półsłupków. Tutaj już nic ze sobą nie łączymy. Doszłam do miejsca, gdzie miałam swój marker włóczkowy. Następnie przekładam sobie ten marker tutaj albo z tej strony, albo z drugiej, której Wam wygodniej, żebym wiedziała, gdzie jest kolejne oczko. Tutaj przerabiamy sobie cały rządek bez dodawania oczek, czyli robimy sobie 20 półsłupków dookoła. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i mam przerobione już sobie dookoła 20 półsłupków. Cały czas pracujemy dookoła. Jestem tutaj znowu w miejscu mojego tutaj znacznika i teraz sobie zwiększamy. Czyli tak, robimy jeden półsłupek cały i w drugim zwiększenie. Raz i 2. I znowu jeden cały i w drugim zwiększenie. Raz i 2. I tak robimy sobie cały czas dookoła. Raz i 2, raz i 2. I tutaj po przerobieniu sobie tego rzędu powinniśmy mieć 30 półsłupków. Ja już przerobiłam sobie 30 półsłupków i w następnym okrążeniu przerabiamy dookoła rządek bez zwiększeń, czyli przerabiamy sobie cały czas nasze 30 półsłupków. 3, 4, 5,
tak dookoła, 6, 7 do 30. I mam przerobione 30 i robię sobie już ostatni rząd zwiększający, czyli było jeden półsłupek i zwiększenie, to teraz mamy 2 półsłupki i zwiększenia. W ten sposób 2 całe i w trzecim zwiększenie, czyli robimy 2, czyli raz, 2 i tu zwiększenie, 3, 4 i znowu raz, 2 całe i w trzecim tutaj zwiększenie. I tak zrobimy sobie dookoła i już po skończeniu tutaj tego kółeczka powinniśmy mieć 40 półsłupków. I ja już sobie przerobiłam tutaj moje 40 półsłupków i słuchajcie, w tym momencie ja się już zatrzymuję ze zwiększeniem i chciałam Wam właśnie powiedzieć a propos tego zwiększenia czy zmniejszenia. Na moją bombeczkę, tak jak tutaj widzicie, już tutaj ta szerokość będzie dobra, dlatego że ja nie chcę zbyt dużej, tak jak mówiłam, wolę naciągnąć tutaj ten sweterek na bombkę, niż żeby było za dużo. Jeżeli macie mniejsze bądź większe bombki, na czym będzie polegać zmiana wzoru? Na tym, żeby nie zaczynać na przykład od 10, tylko jak macie mniejszą bombkę, spróbować zacząć sobie od 8 i tak samo zwiększać jak ja, czyli w następnym rzędzie dwukrotnie zwiększyć, później jedno zwiększenie, później jeden półsłupek. Technika taka sama, tylko po prostu, żeby zacząć sobie od innej ilości tutaj. Ja tutaj zaczęłam od 10, dlatego mam fajne dziesiętne tutaj liczby. Natomiast jeżeli zaczniecie od 8, to wiadomo, już to zwiększenie będzie inne. Będzie 8, 16 i tak dalej. To trzeba sobie właśnie dostosować do wielkości bombki. Oczywiście, jeżeli bombka większa, można zacząć od 12 i sprawdzić, czy będzie takie odpowiednie. Na zasadzie metodą prób i błędów. Ja przy tej bombce, co mam, przy podwójnych włóczkach, mi właśnie tutaj odpowiada ta liczba tych półsłupków i jest odpowiednia. Jeżeli macie coś innego, no to sobie po prostu dostosujcie, to naprawdę jest łatwe, zawsze można spróć, zobaczyć, czy po prostu wypróbować pod siebie, jakie macie bombki, jaką macie włóczkę. Słuchajcie, to jest już pierwszy taki etap za nami. Następnie musimy zrobić rzędy po prostu bez żadnych zwiększeń, czyli robimy cały czas dookoła. To się nam zacznie tutaj poszerzać i ja zacznę również sobie troszeczkę tak naciągać, żeby na bombkę zmieścić. Takich rzędów prawdopodobnie trzeba będzie zrobić około 8 do 10. Ja jeszcze sprawdzę, bo już nie pamiętam jak to robiłam, ale to będę po prostu na bieżąco wkładała sobie na bombkę i sprawdzała. Ja sobie przerobię kilka rzędów, powiem Wam ile i zobaczymy po prostu co dalej. Tak, nie powiedziałam. Oczywiście chodzi o to, żeby cały czas przerabiać sobie dookoła, bez żadnych tutaj zwiększeń i zaznaczać sobie po prostu miejsca, w których tutaj kończyliśmy te rzędy i liczyć. Czyli tak, to będzie mój taki pierwszy rząd, dojdę dookoła, znowu drugi rząd i cały czas tak dookoła. W ten sposób już nam się tutaj ładnie zacznie układać nasza bombeczka. Ok, no to robimy. I ja już przerobiłam sobie moje rzędy. Dokładnie tutaj, słuchajcie, wyszło 10 jednak takich rzędów, czyli od momentu, kiedy mamy taki podwójny półsłupeczek, tutaj trzeba zrobić 10 rzędów. A tak naprawdę też zależy od tego, jaką macie bombkę i jaką włóczkę. Po prostu trzeba sobie ubrać teraz. Tak jak widzicie, ja sobie tutaj trochę naciągam. Wolę, żeby ubranko było mniejsze, włóczka się naciągnie, niż za duże. I u mnie w ten sposób jest to dopasowane. Czyli w momencie, kiedy już widzę, że bombka się zaczyna zmniejszać, trzeba po prostu już przestać zwiększać. U mnie to jest 10 rzędów, w zależności od tego, jaką Wy macie bombkę, musicie wyczuć ten moment. To jest około 9 cm u mnie tutaj na górze zostało i jeżeli zaczęłabym robić dalej te rzędy bez zmniejszeń, to bombka by już nie przypominała kuleczki. Czyli 3/4 bombki już po prostu musi być mniej więcej ubrane. Ja już tutaj skończyłam, bombka mi się prześlicznie świeci, ten kolor złoty z bielą, no pięknie tutaj wygląda. Słuchajcie, tak naprawdę to też nie musi być to bombka styropianowa, może być po prostu zwykły puch. Co prawda bombka daje nam taki ładny, okrągły kształt, ale puchem też jesteśmy w stanie to osiągnąć. Możemy po prostu naprawdę napchać tego puchu i również zrobić sobie fajną bombkę tak naprawdę tanim kosztem, bo te włóczki nie są drogie, a jak kupimy po motku, to zrobimy mnóstwo takich bombeczek i będą nam pięknie świeciły na choince. Dobrze, słuchajcie, robimy sobie dalej. Ja już mam bombkę w ubranku, już jej nie będę wyjmować, bo tak jak mówię, będziemy zmniejszać, więc już później bombka by się po prostu nie zmieściła. Czyli zmniejszamy w taki sam sposób, jak zwiększaliśmy, w sensie takim, że najpierw zmniejszenie to są 2 półsłupki i zmniejszenie. Czyli tutaj taka jest sekwencja, zrobiłam 2 półsłupki, następnie od dołu wbijam się w taką przednią pętelkę, tylko przednią, tu mi zostaje tylna
i również w kolejną przednią poprzedniego oczka, czyli mam dwie pętelki przednie z dwóch kolejnych oczek, przekładam sobie w ten sposób i robię półsłupek. I w następnym rzędzie również robię to samo, czyli dwa półsłupki, raz, dwa. Wiem, że tu się już gorzej pracuje, bo musimy uważać na tą bombkę. I znowu zmniejszenie, czyli przekładam sobie od dołu jedną pętelkę, drugą, przekładam i półsłupeczek. I w ten sposób. I tak robię przez całe to okrążenie, czyli dwa półsłupki i zmniejszenie w dwóch kolejnych półsłupkach. Czyli mamy tak, raz, dwa i przez kolejne znowu zmniejszenie. I tutaj z powrotem wrócimy do 30 oczek po całym tym okrążeniu. I znowu zaczniemy robić dalej. Ja przerobię sobie ten rządek i pokażę co dalej. I już sobie przerobiłam cały rządek zmniejszający. Następnie okrążenie jest całe, bez żadnych zmniejszeń. Czyli przerabiamy sobie dookoła 30 półsłupków. Wy, jeżeli oczywiście nie używacie bombki styropianowej, to puch możecie sobie napchać później. Tak w zasadzie w tym momencie, w którym Wam jest wygodniej. Ja tutaj muszę przerabiać w ten sposób dookoła, czyli przerabiamy sobie 30 półsłupków i przerabiłam sobie całe okrążenie. W następnym okrążeniu również, znaczy teraz będziemy już zmniejszać kolejny raz, tak by dojść do 20 oczek. Czyli tak, teraz będziemy robić sobie zmniejszenie jeden półsłupek i kolejne dwa to są zmniejszenia, czyli znowu w ten sam sposób sobie robię. Staramy się w miarę tutaj zaciśnić. Dlatego właśnie mówię, że ja robię z podwójnej włóczki, bo wtedy tak naprawdę nie widać tych dziurek i tych zmniejszeń. Czyli jeden półsłupek i zmniejszenie i dochodzimy sobie do 20 oczek. Cały czas w ten sposób dookoła. Tu już nam się tutaj górka zaczyna zapełniać, czyli ja sobie przerobię dookoła i pokażę co dalej. I moje zmniejszenie już gotowe, mamy 20 półsłupków, następnie dookoła robimy bez zmniejszeń, czyli 20 półsłupków, po prostu. Cały czas dookoła. Już tutaj jest ciężko mi pracować, ale mam nadzieję, że się uda pokazać. 20 półsłupeczków cały czas dookoła. Ja już sobie zrobiłam cały rządek, mam teraz 20 półsłupków i w zasadzie tą bombkę można wykończyć na dwa sposoby. To znaczy znowu robić kolejne zmniejszenie, w każdym oczku na przykład zmniejszenie, bądź też jeżeli macie jakąś fajną parzystą liczbę, podzielić sobie na 4 i zobaczyć jak to właściwie wychodzi, tak żeby właśnie zmniejszyć do tego momentu. Ale ja te bombki robię w ten sposób, że robię sobie tutaj taki ogonek, taki bardziej jak worek prezentów. Za to właśnie zaczepiam sobie tutaj końcóweczkę, żeby można było zaczepić na choinkę i takie bombki tutaj pokażę Wam jak zrobić i w zasadzie tu zrobię jeszcze tylko jedno zmniejszenie, żeby właśnie iść do góry. Czyli tak, ja mam 20 oczek, moja liczba 20 dzieli się fajnie przez 4, czyli mogę zrobić tak, dwa półsłupki i dwa kolejne to będą zmniejszenia. I takich sekwencji wyjdzie mi 5 i dzięki temu uzyskam sobie fajną liczbę oczek 15. Można by też na tych 20 tutaj zakończyć, jeżeli na przykład macie właśnie inną liczbę i iść już do góry i wtedy będziecie mieć taką większą tutaj taki woreczek do zakończenia. Ja sobie po prostu go zmniejszę. Akurat mam fajną liczbę tutaj do podzielenia. W zasadzie to wszystko zależy od tego, jaka Wam tutaj liczba wyszła, chociaż też nie jest to do końca jakieś ważne, bo nawet jak nie jest podzielna i sobie ją zmniejszycie, no to może być zawsze nieparzyście, ale to nie ma znaczenia, czy Wam zostanie tutaj oczko, czy nie. Chodzi o to, żeby właśnie wizualnie tutaj to ładnie wyglądało, czyli robię sobie dwa półsłupki i zmniejszenie w ten sposób. I ta liczba oczek powinna mi się właśnie tutaj zmniejszyć o 5, czyli już nie będę miała 20, tylko będę miała 15 oczek. I ja sobie przerobię do końca. No i mam przerobione moje oczka. Tak jak mówię, wyszło mi tutaj 15 półsłupków i ja już więcej nie zmniejszam. Teraz już robię po prostu sobie dookoła 15 półsłupków, dotąd dopóki tak naprawdę chcę, żeby mi tutaj właśnie ta bombka wystawała. Ja sobie właśnie robię takie tutaj zakończenie. Tak jak mówię, jeżeli umiecie robić już na takich półsłupkach, zmniejszacie, zwiększacie, to możecie sobie właśnie zakończyć bombkę samodzielnie i zrobić sobie ją bardziej taką okrągłą niż taką woreczkową, tak jak ja tutaj.
To wszystko zależy od tego, jak po prostu chcecie, żeby bombka wyglądała. Sposobów jest naprawdę bardzo dużo. Czyli tak, ja sobie przerabiam takie rzędy dookoła cały czas. I powiem Wam, ile u mnie tutaj takich rzędów wyszło, żeby uzyskać właśnie taki fajny, workowaty kształt. Ja już sobie przerobiłam do góry. Zrobiłam sobie, słuchajcie, takich 6 rzędów. Na końcu oczywiście możemy sobie zrobić kilka tutaj oczek ścisłych, żeby sobie zniwelować tą wielkość w ten sposób. I oczywiście odcinamy sobie troszeczkę więcej tej włóczki w ten sposób, żeby sobie zostawić tutaj na przeciągnięcie tego uchwytu na choineczkę. Ja sobie zrobię tak, że na razie sobie tutaj przeciągnę w ten sposób. Natomiast tutaj można w różny sposób. Tak naprawdę możemy sobie przeplaść przez środeczek tutaj, zaczepić sobie również tą włóczkę w ten sposób i zrobić sobie tutaj oczko ścisłe i zostawić sobie taką pęteleczkę w ten sposób i zawiązać sobie tutaj na końcu, również zrobić sobie pęteleczkę w ten sposób, takie supełek, żeby nam się tutaj właśnie nic nie rozwiązało. Tak naprawdę to zależy od Was, jak sobie tutaj zrobicie, to jest wszystko jedno. Ja w ten sposób sobie zrobiłam, mam nadzieję, że to widać. Natomiast tutaj sobie to odciąć, albo nawet nie odcinać, żeby nie było tego widać i schować sobie tą pętelkę tam do końca. W ten sposób i dopiero sobie ją tutaj odciąć. Ja mam w ten sposób przymocowane. Oczywiście można również zaczepić tutaj o to, ale jeżeli zaczepimy sobie na środeczku, to ona wtedy ładnie nam się będzie układała. I teraz tak, tu już sobie wyciągam mój sznureczek, on był gdzieś tam daleko. I możemy sobie właśnie przyozdobić naszą bombkę. Oczywiście tak jak chcecie, technika jest dowolna, co Wam się tylko podoba, jakieś wstążeczki, cokolwiek macie. Ja postanowiłam, że założę jej taki szaliczek biały z mojego takiego futerka, włóczki futerkowej, więc po prostu przeplotę sobie tutaj tą włóczkę w ten sposób i zrobię sobie kokardkę. Mogę nawet 2 razy, żeby to było takie stabilniejsze. Zacieśnię sobie, żeby to się tak fajnie tutaj nam wygięło i tutaj sobie po prostu przerobię, zawiążę kokardeczkę. Tak jak pokazywałam, tych pomysłów na to wykończenie może być dużo, to zależy od Waszej właśnie kreatywności i twórczości. Mi tutaj akurat pasuje tutaj takie futerko białe, więc zrobię sobie kokardkę i w ten sposób będzie wyglądała moja bombeczka. Jak Wam się podoba? No super, rewelacja. Takich bombeczek można zrobić naprawdę bardzo dużo i własnoręczna robota naprawdę bardzo cieszy, jak to fajnie wygląda. To sobie oczywiście można dostosować wielkość futerka tutaj do Waszych potrzeb. Obciąć. Dobra, słuchajcie, to jest pierwsza bombka. To zabieramy się teraz za drugą. Taką bardziej dookoła. Już pokazuję jak. I drugą bombkę zaczniemy sobie robić bardzo podobnie do pierwszej, tylko tutaj będzie bardziej widoczny wzór, więc ja użyję sobie takiej włóczki zwykłej plus tej takiej świecącej i dodatkowo mam jeszcze taką nić, też świecącą, osobno właśnie do wplatania. To jest nić Lurex, kupiłam ją od kokonki.pl. Słuchajcie, tak naprawdę od Was zależy, co użyjecie. Ja chcę mieć tutaj bardzo takie świecące te bombeczki, więc po prostu przeplatam dużo świecących włóczek. Dobrze, mam sobie te moje 3 niteczki. Nic się tutaj u mnie nie zmienia. Biorę sobie szydełko numer 3,5 znowu i będę robiła sobie magiczne kółeczko. Oczywiście tak samo jak na początku, wszystko tutaj się nie zmienia, z tym, że tu już będziemy robić półsłupki nawijane. Czyli trzeba pamiętać, żeby się nie pomylić, bo będzie bardzo ważne, te półsłupki są ważne, bo one posiadają naszą dodatkową pętelkę, o którą właśnie będziemy zaczepiać. Czyli tak, zawsze przed zrobieniem tutaj naszych półsłupków musimy zrobić narzut w ten sposób i dopiero pod spodem przeciągam sobie włóczkę w ten sposób. Już pierwszy półsłupek sobie zaznaczę nawijane, żebym wiedziała, gdzie jest właśnie to pierwsze początkowe oczko i zrobię takich 10, czyli tak, znowu narzut, pod spodem przekładamy i narzut. Drugie, tu mam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
I jeszcze jedno, narzut i 10. I oczywiście zamykamy sobie to kółeczko, ściśniając tutaj. Muszę chwycić za wszystkie moje włóczki, łącznie z tą niteczką, żeby zaciśnić to kółeczko jak najbardziej. W ten sposób. Już mam tutaj zrobione. I oczywiście będziemy łączyć tutaj tak samo, czyli pierwsze początkowe sobie zawsze tutaj połączę, wbijając się w to oczko, przekładając włóczkę przez to i przez to. I mam już początkowe pierwsze kółeczko zrobione. Następnie będziemy robić już drugi rząd. Tutaj będziemy robić zwiększenia, bardzo podobnie jak tam, z tym, że tutaj trzeba uważać, bo będziemy sobie w inny sposób wbijać. Czyli tak, mamy tutaj pierwsze nasze oczko, do którego byśmy robili zwiększenie, ale ja nie chcę robić tych zwiększeń w tym oczku, bo chcę, żeby właśnie tu był taki fajny ślimaczek. Wyszukuję sobie tutaj takiej pęteleczki. Ona jest tutaj. Na początku może być ciężko ją zlokalizować, ale ona tutaj jest. Taka tylna pęteleczka, tu mamy całe oczko. I będziemy właśnie zaczepiać się cały czas o te tylne pęteleczki, żeby właśnie powstał taki ślimaczek. Czyli tak, robimy sobie narzut i przerabiamy dwa takie półsłupki nawijane w tej jednej pęteleczce, bo chcemy po prostu zrobić zwiększenia. Po tym kółeczku mamy mieć 20 takich półsłupków. I kolejny narzut i znowu jest tutaj taka pęteleczka, taka z tyłu, raz i dwa i znowu zwiększenie, raz. Tutaj się troszeczkę właśnie inaczej pracuje. Trzeba pamiętać, żeby zrobić półsłupek nawijany, a nie zwykły, bo jeżeli zrobimy gdzieś zwykły, to nie będziemy mieli się w co wbić w następnej kolejce. Czyli tak, robimy sobie cały czas dookoła półsłupki nawijane w ten sposób. Mam nadzieję, że ta biel tutaj widać. U mnie jeszcze dodatkowo się świeci, więc już po prostu ochota na święta jest coraz większa. Przerobię sobie tak dookoła. I zatrzymałam się tutaj przed moim znacznikiem, żeby Wam pokazać, że ja tu mam jeszcze jedno oczko, czyli tak naprawdę liczymy tutaj od momentu, kiedy wszystko było jak gdyby przed tym znacznikiem. I tutaj również mamy taką pęteleczkę. Może być ciężko ją tu wyciągnąć, ale ona jest, bo musimy po prostu zlokalizować sobie, troszeczkę się tutaj nawijać i również trzeba sobie przerobić dwa oczka, bo to było takie oczko łączeniowe, więc w zasadzie dlatego ciężko nam się tutaj będzie przebić. Od tego momentu nie mamy już żadnych oczek łączeniowych, czyli będziemy liczyć oczka od tego sznureczka. Ja sobie zaznaczam tutaj sznureczkiem, możecie sobie wbijać tak samo marker i właśnie tu od tego sznureczka powinno mieć 20 półsłupków. Ja tak mam, więc przechodzę sobie już dalej. W tym momencie przekładam sobie tą włóczkę i przerabiam tak, jak podobnie przerabialiśmy tam, czyli wbijając się w tylną pętelkę, przerabiamy sobie dookoła. Dookoła 20 półsłupków, cały czas w tylną pętelkę. Jeżeli widzicie ten ślimaczek, to znaczy, że dobrze się wbijacie. W ten sposób cały czas sobie robimy dookoła. On tutaj właśnie tak fajnie będzie wychodził ślimaczek i będzie cały czas szedł dookoła, aż do 20 takich półsłupków. I mam przerobione już 20 takich moich półsłupków nawijanych. Tutaj jest miejsce, gdzie zaczynałam, mam włóczkę. Jeżeli Wy nie potraficie sobie tak z tą włóczką pracować, to po prostu znaczcie sobie znacznikami zawsze albo pierwsze, albo ostatnie oczko. Jedziemy, słuchajcie, dalej, czyli robimy zwiększenia. Mamy 20 oczek, było podwójne, to teraz robimy jeden półsłupek tutaj i kolejne zwiększenie. Ja muszę sobie oczywiście przełożyć tutaj włóczkę, bo zapomniałam, w ten sposób, czyli robię jeden półsłupek i w kolejnym zwiększenie, czyli dojdę do 30 oczek. W ten sposób jeden, cały czas w tylną pętelkę, a w kolejnej dwie pętelki. W ten sposób, raz i raz i dwa. Tak naprawdę wzór jest taki sam, jeśli chodzi o rozpisanie właśnie półsłupków ilości, natomiast różni się właśnie sposobem wykonania. Czyli ja zrobię sobie dookoła. I już przerobiłam sobie cały ten rządek, znowu jestem przed moją włóczką, przed znacznikiem i znowu sobie tutaj przekładam i następny rządek, tak jak było tam, przerabiamy bez zwiększeń, czyli po prostu 30 półsłupków nawijanych dookoła. W ten sposób. Jeżeli zapomniecie zrobić półsłupka nawijanego, to tak jak mówię, nie będziecie mieli o co zaczepiać, więc trzeba się po prostu cofnąć i zrobić jeszcze raz to wszystko, bo tylko dzięki temu, że mamy ten narzut, możemy sobie zrobić takie ślimaczki. Czyli tak, ja robię sobie dookoła
I mam już przerobiony ten rządek i już ostatni rządek to jest również ten zwiększający, gdzie były 2 półsłupki i zwiększenie. Czyli robimy 2 półsłupki i zwiększenia, czyli dokładnie ten sam sposób. I oczywiście tutaj jest taka sama technika jak przy pierwszej bombce. Jeżeli macie mniejszą czy większą bombkę, po prostu trzeba zacząć od mniejszej ilości tych oczek lub większej, w zależności też jaką macie grubość włóczki. Wiadomo, że na pierwszy raz, jak robicie pierwszy raz w ten sposób co ja, to trzeba sobie po prostu metodą prób i błędów dojść do tego, ile tych oczek potrzebujecie. Tak jak mówię, u mnie jest tutaj ta ilość w porządku, ta grubość w porządku, ale wiadomo, trzeba sobie do siebie dostosować i nie bać się po prostu zmniejszać. Czyli tak mówię, nie zaczynać na przykład od 10, tylko od innej liczby oczy, w zależności czy macie większe czy mniejsze szydełko, czy włóczkę, czy bombkę. Dobrze, przerabiamy sobie dalej. I ja już mam 40 oczek, już wszystko jest zwiększone. Tu już ładnie mi pasuje na bombeczkę, czyli w tym momencie przerabiamy tak samo jak w poprzednim, po prostu zwykłe rzędy dookoła, ponieważ jest to troszeczkę inny wzór, to tych rzędów no, musimy pewnie zrobić troszeczkę inaczej. Ja przerobię sobie kilka i powiem Wam, ile przerobiłam sobie takich rzędów dookoła bez żadnych zwiększeń, czyli cały czas robimy sobie po 40 takich półsłupków nawijanych dookoła. I znowu przerobię i powiem Wam, jak to u mnie wyszło. Ja już przerobiłam sobie te wszystkie rzędy bez żadnych zwiększeń i tak naprawdę, słuchajcie, tutaj potrzeba trochę mniej rzędów. Mi wystarczyło zrobić sobie 8 takich warkoczyków, czyli 8 rzędów, nie 10, tak jak było w poprzednim. To wszystko zależy od tego właśnie, jaką włóczkę użyjecie i ten wzór też jest taki grubszy, szybciej idzie do góry. Więc u mnie 8 wystarcza i znowu nakładam sobie na moją bombeczkę i tak jak widzicie, już właśnie tutaj ona się fajnie zmniejsza w tym momencie, dlatego ja już też tutaj będę robiła sobie zmniejszenia i tutaj podobnie tak jak tam mam tutaj około 7,5 cm. Czyli tak, zajmiemy się teraz tym naszym zmniejszeniem. Tutaj zmniejszenia są troszeczkę inne i one fajnie wyglądają. Dlatego bombkę można zrobić po prostu bez tego takiego woreczkowatego kształtu, który ja robiłam przy tamtym. Tutaj po prostu można zrobić sobie dookoła tak, że właśnie tych zmniejszeń aż tak nie widać. Taki właśnie wdzięczny wzorek. Czyli tak, robimy dokładnie tak samo jak tam robiliśmy, czyli robimy sobie 2 półsłupki nawijane w ten sposób, zaciągając jak zwykle tą samą pęteleczkę. Tutaj będzie troszeczkę gorzej, bo tu musimy zahaczać o tą tylną pętelkę, ona jest schowana. I oczywiście tak samo zmniejszenie. Zmniejszenie również robię w taki sam sposób, właśnie zahaczając o tą pętelkę wbijam się z góry, przekładam sobie przez nią i dopiero robię półsłupek. Tak naprawdę tych właśnie zmniejszeń nie będzie widać, bo wzór się troszeczkę tak układa, że on nam się ściaśnia, więc te wszystkie tutaj zmniejszenia, one pozostają tam w środeczku. Strasznie mi ten kolor biały odbija w kamerce, ale mam nadzieję, że widzicie, co ja tutaj robię. Czyli tak, robimy po prostu półsłupek, tylną pęteleczkę, raz i 2 i zmniejszenie, czyli znowu narzut, wbijam się tutaj w jedną pętelkę od góry i od góry od razu w drugą pętelkę, przekładam włóczkę, narzut i przez 3. I w ten sobie sposób robimy dookoła, aż będziemy mieli 30 takich półsłupków nawijanych. Ja już sobie przerobiłam zmniejszenia i oczywiście następne kółeczko to już jest bez zmniejszeń, czyli te nasze 30 półsłupków nawijanych przerabiamy sobie w kółeczku. Po prostu wbijając się jak zwykle w naszą tutaj tylną pęteleczkę dookoła. I już przerabiałam sobie rządek moich tutaj półsłupeczków i oczywiście w kolejnym rządku robimy kolejne zmniejszenia. Tym razem robimy 1 półsłupek i zmniejszenia, czyli cały czas wbijamy się tutaj pod spodem. 1 i kolejny raz i wyciągamy również 2 i zmniejszenie. I tutaj po przerobieniu tego rządku powinniśmy mieć już 20 oczek. Czyli cały czas sobie tutaj zmniejszamy dookoła.
I tutaj, tak jak mówiłam, tą bombkę zrobię inaczej. Po prostu ona będzie zamykana tutaj do końca. Z racji tego, że właśnie tak jak tutaj mówiłam, nie widać prawie w ogóle tych zmniejszeń i ona tutaj bardzo ładnie wygląda. Ja wiem, że tu jest biało i Wy niewiele tutaj widzicie, ale jak będziecie przerabiać w innym kolorku, to zobaczycie, że właśnie fajnie się tutaj to prezentuje. Słuchajcie, pomimo, że ja mam tutaj 20 oczek, to ja przerobię jeszcze jeden sobie rządek dookoła, bez zmniejszeń, żeby właśnie on się tak luźno tutaj ułożył wzorek i dopiero przy ostatnim jeszcze zrobimy zmniejszenia, czyli jeszcze 20 półsłupeczków nawijanych dookoła. I mam tutaj przerobiona ten rządek, dzięki temu, że właśnie jeszcze przerobiłam ten rządek, to ona się jeszcze tutaj właśnie tak luźno będzie układała. I już ostatni, słuchajcie, ten rządek to jest właśnie ten zmniejszający, czyli w każdym oczku zrobimy zmniejszenie, czyli po 2 oczka bierzemy razem i robimy zmniejszenie, tak żeby powstało 10, tak jak zaczynaliśmy. Czyli tak, jedna pętelka, druga pętelka, zmniejszenie i znowu jedna pętelka, druga pętelka i zmniejszenie. I tak znowu dookoła. I moja bombka już prawie gotowa. Tak jak widzicie, po zmniejszeniu tutaj do 10, ja już prawie nie mam tutaj żadnej dziurki. Można sobie jeszcze oczywiście pozmniejszać dalej, już nie przejmować się, ile mamy tych oczek, po prostu do momentu, kiedy ta dziurka będzie już całkowicie mniejsza. Bądź też właśnie przewlec sobie włóczkę w ten sposób, że przy ostatnim robimy sobie już, przewlekamy, odcinamy włóczkę i przewlekamy i po prostu przeplatamy sobie tutaj przez te pierwsze oczka raz z dołu, raz z góry. Dzięki temu jeszcze do końca nam się tutaj zaciśnie, czyli tak, raz przeplatam sobie jedno oczko z dołu, raz przeplatam sobie z góry i tak dookoła. I już właśnie w ten sposób nam się tutaj ten otworek będzie zmniejszał. Oczywiście na końcu zostawiamy sobie dłuższą włóczkę właśnie, żeby sobie zrobić taką pętelkę na zaczepienie na choineczkę. Czyli tak, ja sobie tutaj poprzeplatam dookoła w ten sposób. I już tak naprawdę ta dziurka jest coraz mniejsza, na końcu sobie właśnie zacisnę i tak naprawdę w taki sam sposób zrobimy sobie tutaj tą naszą pętelkę. Można sobie po prostu wziąć mniejsze szydełko bądź przebić się tutaj. Aby nam się właśnie łatwo przeciągnęło. Już Wam pokazuję. Wyciągam sobie tutaj włóczkę i również sobie tutaj właśnie zawiązuję w ten sposób, żeby zostawić taką pęteleczkę. Można sobie kilka razy owinąć, żeby nam się tutaj właśnie nie stało. A tą włóczkę, która mi została, po prostu pochowam sobie do środeczka i utnę nadmiar tej włóczki. Słuchajcie, no i tak właśnie by wyglądała ta bombka. Ja wiem, że tutaj przy tym białym kolorku nie za bardzo widać, ale przy innych naprawdę wygląda świetnie. Jest tutaj taki ładny wzór łańcuszka dookoła, ona się tutaj tak ładnie mieni ślimaczkiem, także uważam, że no super bombka. No i bombka już gotowa. Ta jest płaska, jeżeli chcecie okrągła bez takiego właśnie tej zawieszki, troszeczkę inna, ona ma taki właśnie fajny wzoreczek. No ja mam na razie tutaj porobione 4, może porobić jeszcze więcej w różnych kolorkach. Oczywiście chciałam Wam pokazać takich neutralnych, jak to fajnie wygląda, ale możecie porobić naprawdę w przeróżnych kolorkach i z różnych włóczek. Uważam, że to jest świetna ozdoba. Oczywiście bardzo Wam dziękuję za oglądanie filmiku. Mam nadzieję, że sobie takie bombki zrobicie i zobaczę je na moim Facebooku, bo jestem bardzo ciekawa, jakie Wy macie bombki. Także dziękuję i do zobaczenia.